Cześć, z tej strony Ania Waśniewska i witam Was na kanale BHP na Szpilkach. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o bezpieczeństwie podczas treningów na boksie. Ze mną jest dzisiaj gość specjalny, Kamil Połosak. Cześć, bardzo mi miło. Kamil od 13 roku życia trenuje kickboxing. Obecnie trenuje MMA, jest trenerem na siłowni w Piasecznie. Jak również z jego osiągnięć zdobył całą masę medali. Jak go kiedyś pytałam ile, to nie był w stanie mi policzyć ile Dużo. tych medali. I w Polsce i za granicą właśnie w kickboxingu. Zgadza się. Kamil, powiedz jeszcze parę słów o sobie. No co, tak jak mówiłaś, już trenuję trochę czasu sporty walki. Zaczynałem właśnie od kickboxingu, trenowałem boks. Teraz obecnie skupiłem się na MMA. Najwięcej osiągnięć zdobyłem właśnie w kickboxingu. Walczyłem w Polsce i za granicą zdobyłem wiele tytułów mistrza Polski, zdobyłem akademickiego mistrza Polski, ale z takich najważniejszych osiągnięć to Mistrzostwo Świata Juniorów z 2016 roku. Gratulacje. Kamil, kiedyś usłyszałam od Ciebie, że podczas treningów właśnie BHP to jest podstawa. Zgadza się. To wrócimy teraz do tego i mógłbyś to rozwinąć? Co Tak, miałeś na myśli? W sportach walki na pewno musimy się skupić na tym bezpieczeństwie. Są sporty kontaktowe, tutaj dużo się może wydarzyć, więc musimy po prostu przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa. Trenujemy w parach, więc też musimy dbać tak naprawdę nawzajem o siebie. To nie wchodzimy teraz do walki, to nie jest walka na śmierć i życie, więc wszyscy muszą być na sali bezpieczni, muszą się dobrze bawić, no i muszą coś z tego wyciągnąć. Jak należy się przygotować? Co zabrać ze sobą na trening? Na pierwszym treningu tak naprawdę nie potrzebujemy nic, bo musimy się nauczyć podstaw, musimy się nauczyć stabilnej postawy, poruszania się na nogach i to jest tak naprawdę podstawą do rozpoczęcia tej całej przygody ze sportami walki. Musimy mieć dobrą pozycję, stabilną postawę, no bo wiadomo, jeżeli nie będziemy stali stabilnie, no to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic działać. Kolejnym elementem, no to na pewno przydadzą nam się ochraniacze oraz rękawice bokserskie. Rękawice bokserskie, owijki do zabezpieczenia dłoni i nadgarstków, no bo tak naprawdę one są narażone tutaj na największe obrażenia. Szczęki, żeby chronić nasze zęby. Suspensory zarówno dla kobiet i dla mężczyzn, czyli ochraniacz krocza, no i ochraniacze na piersi dla kobiet. No tak, ja jeszcze dodam tutaj, że właśnie te owijki dobrze jest raz na jakiś czas po prostu prać ogólnie te nasze w sumie wszystkie środki ochrony indywidualnej, z którymi mamy kontakt z ciałem. W rękawicy bokserskiej jest ciepło, co tu dużo mówić. No i zwyczajnie ta ręka nam się przegrzewa, ta dłoń nam się przegrzewa. Jeżeli zaniedbamy to, no to nie będzie to... Nie, na pewno nie będzie przyjemnie. Przyjemne, tak. Jeżeli chodzi o te ochraniacze szczęki, ochraniacze zębów, no to mamy dwa rodzaje ochraniaczy, albo właśnie takie zgrzewane, które możemy dopasować do siebie, no lub też po prostu robione profesjonalnie, specjalnie dla nas z tymi wyciskami zrobionymi indywidualnie. Jeżeli coś jest do nas idealnie dopasowane, no to też będzie miało lepszą amortyzację, będzie lepiej absorbowało ewentualne właśnie ciosy. Też również te ochraniacze pomagają nam na przykład w sytuacji, gdy dostaniemy gdzieś w szczękę i możemy po prostu się przygryźć, tak? Jeżeli nie będziemy mieć ochraniacza, no to zwyczajnie zębami możemy sobie przygryźć policzek, no co też jest bolesne i raniące. Zgadza się, no na pewno te ochraniacze już takie z odcisku, one już są najlepiej do nas dopasowane. Na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać, one na pewno nas chronią najlepiej. Aczkolwiek właśnie tak jak mówię, wiąże się to pewnie z większą ceną. No jak wiemy, dentyści też nie są tani. Więc... O właśnie, to jest też dobra uwaga. Miałeś właśnie takie przygody, że albo pamiętasz jakiś poważny swój cios, który przyjąłeś? Wiadomo, przez tyle lat trochę się tego nazbierało. Też startując na zawodach kilka razy byłem tak naprawdę liczony, byłem na deskach, więc te ciosy się zdarzają. Aczkolwiek to tak naprawdę jak przyjmujesz cios, to nawet nie wiesz co się stało, nie odczuwasz bólu. Tylko po prostu nagle się budzisz na ziemi, wstajesz i tyle. Też adrenalina pewnie robi swoje. Tak, adrenalina robi bardzo dużo w walce, bo tu wiele razy miałem tak, że kończyliśmy zawody jakieś i dopiero tak naprawdę wszystko zaczynało mnie boleć, jak już jechaliśmy do domu. Także no tak, adrenalina bardzo dobrze trzyma. No dobrze, jesteśmy na sali, rozgrzewamy się. Rozgrzewka jest wyjątkowo naprawdę dynamiczna jest podczas boksu. Zgadza się, no, boks jest dynamiczną dyscypliną. Tutaj musimy bardzo dobrze rozgrzać
całe ciało, wszystkie stawy, kończyny, tak żeby po prostu nie zdarzyły się tam jakieś dziwne i niepotrzebne urazy, które mogłyby nas przystopować w dalszych treningach. Okej, jak już jesteśmy rozgrzani, no to przechodzimy płynnie do troszeczkę takiej siłki, wzmacniania wydolności i swojej Tak, siły. i też trochę, ja staram się zawsze też po rozgrzewce, trochę takich zabaw na wyczucie jeszcze z partnerem dystansu, trochę rozruszanie się jeszcze w tym wszystkim, no a później już zakładamy sprzęt, rękawice, no i tam sobie działamy dalej. Dobra, przejdźmy do końca, czyli jak kończymy trening oczywiście właśnie rozciąganiem. Zgadza się. Rozciąganie, generalnie to wyciszenie po treningu to jest najczęściej zaniedbywany element przez wszystkich. No niestety to właśnie też prowadzi do kontuzji, no bo to ciało jest mocno rozgrzane, mięśnie są mocno ponapinane. Jeżeli tego nie wyciszymy troszeczkę, nie zakończymy sobie tym rolowaniem, rozciąganiem, no to może to też prowadzić do jakichś nieprzyjemnych skutków. Wiadomo, to nie będzie też tak, że po treningu wyjdziemy i od razu dostaniemy kontuzji, ale w miarę upływu czasu jednak to wszystko się w naszym organizmie odkłada, no i może prowadzić później do kontuzji. Kamil, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do pozostawienia łapki w górę, do subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Też